Dobry, witam serdecznie. Piękny, zimowy dzień, jak widzicie. Za mną -4, opady śniegu od 2 dni bodajże. Sypie sobie taki delikatny śnieżek, więc w niczym on nie przeszkadza. Ta pora roku ma to do siebie, że jednak cechuje się tym, że występuje w niej powłoka biała, czyli śnieg. Moi drodzy, a jak pogoda tego typu, śnieg, wiatr, zima, mróz, to przychodzą, myślę, że ku większości wam, również i mnie, przychodzą, to jest taki okres zwolnienia, tak? Zwalniamy wtedy znacząco. Okres refleksji, tak? O różnych sprawach nachodzą nas tutaj różne myśli. Do te dobre i te mniej optymistyczne, ale generalnie ten okres to jest taki okres przygotowania się do nowego roku, który oczywiście nowy rok zaczynamy na wiosnę, kiedy wszystko zaczyna kwitnieć, wracać z tego marazmu zimowego do życia. Także to jest taki okres właśnie, w którym myślimy. Jak myślimy, no to czasami coś wymyślimy. No więc dzisiaj chciałem się podzielić takimi moimi refleksjami, a mianowicie dotyczącymi tego, co bym chciał przekazać następnym pokoleniom, czyli takim jak moja córka, czyli przyszłe pokolenia, które tutaj jakby obejmą pałeczkę po nas, kiedy my już pójdziemy jakby w ten niebyt, w odstawkę. Mianowicie, moi drodzy, dzisiejsze czasy cechują się tym, że tutaj no, mamy bardzo, bardzo intensywne zmiany, tak? Doświadczamy tych zmian, a ten rok, zwłaszcza ten rok 2025, będzie się cechował takim okresem, w którym te zmiany będą naprawdę intensywne i będą się działy bardzo, bardzo szybko. Dlatego również chciałem tutaj powiedzieć kilka słów do przyszłych pokoleń. Jak to widzą właśnie, jak to widzę ja, to starsze pokolenie. Moi drodzy, robotyzacja, cyfryzacja, technologia, to jest nieuniknione. To jest postęp ewolucyjny, który jest nieunikniony, który wkracza w nasze życie coraz to bardziej intensywnie. Rzeczy, które były jeszcze 10-20 lat temu nie do pomyślenia, science fiction, dzisiaj stały się już powszechne. Używamy technologii, używamy technologii do komunikacji. W różnych dziedzinach ta technologia tutaj kroczyła intensywnie, więc trzeba się do niej jakby przyzwyczaić. Szczególnie, zwłaszcza tacy ludzie jak ja, żyjący poza tym zgiełkiem dużych aglomeracji, zgiełkiem korporacji, zerkając od czasu do czasu na ten świat, głównie przez ekran, czy gdzieś tam wyjeżdżając od czasu do czasu, widzę naprawdę galopujące, znaczne zmiany. Zmiany, które no
mają znaczący wpływ dla nas wszystkich, również i na mnie, mimo tego, że gdzieś tam jestem jakby bardziej w stronę tej natury, tak? Ale mimo wszystko te zmiany również dotyczą takich ludzi jak ja. I teraz o co mi tutaj chodzi? Robotyzacja, przyjmijmy. Wszędzie zaczęły się pojawiać już roboty. W 2025 roku bodajże tych robotów ma być co najmniej humanoidalnych robotów. Tfu. To ma być ich tam chyba około 5000 już. W tej chwili już są dostępne roboty właśnie tego typu w cenie około $12 000. To są chińskie roboty. Amerykańskie bodajże w granicach $16 000. Można sobie kupić takiego robota, który będzie w dużym stopniu wykonywał czynności za nas w domu, czy tam gdzieś tam na posesji. Te roboty są o tyle inteligentne, jeżeli to tak można powiedzieć, że są na bieżąco aktualizowane za pomocą sztucznej inteligencji. Można ich wyuczyć wielu czynności. Także z czym to się wiąże? No wiąże się to z tym głównie, iż zmieni się również ta nasza cała jakby sposób, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób zarabiamy, prawda, pieniądze, nasza praca, ma to znaczący wpływ właśnie na nasze życie, na nasze takie życie codzienne, ponieważ wiadomo, robotyka ograniczą jakby ludzi, wyręczą ludzi, bo w ten sposób powiedzmy sobie, żeby to nie brzmiało źle, negatywnie, że wyręczą ludzi w wielu takich czynnościach codziennych, o których do tej pory, powiedzmy sobie szczerze, nikt z nas których nikt z nas nie chciał na przykład wykonywać, czy nie lubią wykonywać. Także to przełoży się to też na to, że my będziemy mieli więcej jakby czasu tego dla siebie, do kreacji, do jakiegoś tam rozwoju, czy zmiany swojego stylu życia, prawda? Bo ktoś kiedyś powiedział, tak, tylko że ja nie mam czasu na życie, bo pracuję w korporacji, czy tam pracuję ciągle, czy muszę wykonywać, nie wiem, w ogrodzie, czy nie wiem, zbierać siano, czy cokolwiek, tak, czy oporządzać bydło. W tej chwili stanie się to zupełnie, wejdzie to zupełnie na inny poziom, w którym ten człowiek zostanie zastąpiony jakby tą właśnie technologią. Także robotyzacja, cyfryzacja, następna rzecz, która tutaj nas w 2025 roku już myślę, że spotka, to będzie jak decentralizacja systemów finansowych. Te stare systemy finansowe, one pójdą do lamusa, co również wpłynie znacząco na nasze życie, na sposób, w jaki żyjemy, w jaki zarabiamy, na sposób, w jaki te finanse mają na nas wpływ, bo to są i dobre rzeczy, tak, w tych decentralizacji, oraz te rzeczy złe. No ale to mówię, to jest tak jak wszędzie. Musimy dostrzec te dobre dla nas, wyłuskać dla siebie, a złe, wiadomo, omijać, odrzucić, nie korzystać i tym podobne rady drzewidowe. Moi drodzy, i zastąpienie tego typu profesji
powoduje to, że nie warto w pewne profesje inwestować swojego czasu jakby, dlatego że ucząc się jakichś tam nieodpowiednich kierunków w postaci jakiegoś tam, nie wiem, programowania czy kreacji, grafiki i tym podobnych rzeczy, te kierunki według mnie zostaną w pierwszej fazie już zastąpione właśnie przez no, zwykłą sztuczną inteligencję, nie mówiąc nawet o robotach, bo roboty to jest jeszcze następny temat, który no, do 2050 bodajże roku ma tych robotów być 50 milionów, tak? 50 milionów chyba robotów humanoidalnych, napędzanych przez właśnie sztuczną inteligencję. No co zmieni zupełnie znacząco nasze otoczenie. Także tak to mniej więcej może wyglądać i najprawdopodobniej tak będzie wyglądało. Cóż, długość życia, długość i jakość życia, no wiadomo, jeżeli mniej pracujemy, jakość życia będzie lepsza jakby, ta długość życia również będzie dłuższa dla tych, którzy oczywiście zostaną, nie będę tutaj wspominał o akcji tej całej, która tutaj miała miejsce kilka lat temu, która miała za zadanie no, pozbycie się zbędnego zasobu ludzkiego, ale to tutaj nie chcę o tym tutaj wspominać, ponieważ wszyscy, większość przynajmniej z tych moich obserwujących znajomych wiedzą, o co chodzi. Także moi drodzy, balansujmy, równoważmy naturę z technologią. To jest podstawa, bo jest bardzo dużo fajnych rzeczy w technologii, które możemy wykorzystać do tego, żeby nam się lepiej żyło bliżej natury, tak? Czyli ten dostęp do tej natury nie jest dla nas ograniczony, wręcz przeciwnie, tak? Możemy korzystać z dobrodziejstw właśnie technologicznych na własne potrzeby, na własne jakby dodane wartości, niekoniecznie się odcinać całkowicie od tej technologii, ale również zachęcam do tego, żebyście równie często byli po prostu offline, tak zwany offline, poza wyłączonym telefonem, wyłączonym komputerem, gdzieś w przestrzeni naturalnej, nie wiem, kopiąc ogródek, uprawiając jakieś tam warzywa, czy również kwiaty, sadząc kwiaty, czy pracując nawet gdzieś tam w polu, czy w lesie. To zawsze daje nam tą siłę, to zdrowie, tą witalność, które właśnie będzie nam potrzebne do tego, żeby żyć lepiej jakościowo dłużej, bo ta długość życia będzie się wydłużała. Nie wiem, jak to wytrzymają te systemy emerytalne, tak? Jak zaczniemy żyć po 200 lat. Dlatego mówię, świadomość tutaj może dać wiele do tego, żeby ta jakość i długość tego życia naszego, dostęp do tych informacji, które są wokół nas, żeby po prostu wpłynęły na to, że ta jakość naszego życia będzie dużo lepsza, no i długość zarazem życia również dużo dłuższa, tak? Moi drodzy, kończę. Bardzo dziękuję za ten krótki, za waszą uwagę na ten krótki mój vlog. Wieje troszeczkę, więc nie chcę tutaj nagrywać zbyt wiele, ponieważ pewnie będzie, jako że nagrywam zwyczajnie telefonem, więc wiatr będzie na pewno no intensywnie słychać tutaj w mikrofonie. Także pozdrawiam was serdecznie wszystkich. Życzę dużo zdrówka, wytrwałości. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do następnych. Hej!